Kiedy ma się kilkanaście lat, ostatnie czego by się chciało, to być jak swoi rodzice. Kiedy ja miałem kilkanaście lat, coś mnie już ciągnęło do utrwalania obrazków, ale mój tato był fotografem, a ja, wiadomo, nie chciałem być jak swój ojciec. Dlatego przez długi czas oświadczałem wszem i wobec, że chcę być filmowcem i nie robię zdjęć. No i widać, jak to się dalej potoczyło. Nie dość, że teraz robię zdjęcia, to jeszcze na analogu, dokładnie jak mój tato, kiedy miałem kilkanaście lat. Poznajcie więc dzisiaj pośredniego sprawcę tej rujnującej budżet pasji, mojego tatę, Dariusza Golisa. Oj, zaczynałem bardzo dawno robić zdjęcia. Może nie będę mówił jak dawno. O ile dobrze pamiętam, pierwszym moim aparatem była podarowana Smiena 8M. A bakcyla zaszczepił mi nauczyciel przyrody w szkole podstawowej. Szukałem z nim niedawno kontaktu, ale nie udało się mi znaleźć. Pan Sikora, pamiętam nazwisko, imię uciekło mi niestety z pamięci. Mieliśmy ciemnię na samym stryżku w tej starej szkole podstawowej i tam w tej ciemni zaczynaliśmy pierwsze kroki robić pod jego nadzorem. Wywoływaliśmy jakieś zdjęcia. Pamiętam, to były małe formaty 9×13. Pocztówka taka malutka, nawet mniejsze formaty, bo nawet robiliśmy stykówki, ponieważ on miał bardzo dobry aparat Start 66 i robiliśmy stykówki 6×6 cm. Co prawda rzadko nam pozwalał dotykać tego aparatu, więc robiliśmy z małego obrazka z tej mojej Smieny. W latach 90. kilka lat nie robiłem zdjęć. Czasy były trudne, aparat musiał zostać sprzedany. I to był okres, kiedy nie robiłem zdjęć praktycznie. Zanim w 2007 roku kupiłem mojego pierwszego cyfrowego Canona 10 megapikseli, to robiłem na dosyć dobrym sprzęcie, bo już w latach 80. kupiłem na ówczesne czasy bardzo dobry aparat Praktikę. To był dobry sprzęt. Długo na tym robiłem. Później po drodze jeszcze miałem Yashikę. A w tym tysiącleciu to miałem kilka aparatów. W tej chwili zatrzymałem sobie i używam cały czas jednego Canona analogowego. No i mam kilka cyfrowych aparatów. No głównie używam swojej piątki, Canona piątki, dwójki i czwórki. Najnowszy to jest czwórka. Ten analogowy mój aparat Canon leżał sobie cały czas. No rzadko faktycznie był używany. Wcześniej troszkę. W ostatnich latach częściej go używam. Trochę z sentymentu wróciłem do robienia częściej zdjęć na kliszy. Trochę z chęci pobawienia się w ciemni fotograficznej. Bawi mnie to, jak naciągam ten film, jak przygotowuję chemikalia, jak wlewam, wylewam, pilnuję temperatury, czasów. Jest to świetna zabawa. Później ten film wyciągam, suszę go, oglądam go najpierw pod światło, później pod lupą. No niestety już nie obrabiam dalszej części, już skanuję negatywy i dalsza część obróbki zdjęć jest na komputerze. Ale mimo wszystko ta pierwsza część obróbki negatywów, w związku z tym, że sam je obrabiam, stanowi świetną zabawę. Bardzo tęsknię za całym procesem obróbki analogowego filmu. Chciałbym to robić od początku do końca. Mam cały sprzęt ciemniowy, czeka na strychu, na dobre czasy. Może jeszcze kiedyś uda mi się stworzyć taką pełną analogową ciemnię. Zdjęcia analogowe, zdjęcia z kliszy, wydaje mi się, że pozwalają się dotknąć bardziej niż te z aparatu cyfrowego. Na Kubie ze względu na ograniczenia bagażowe niestety wziąłem najbardziej potrzebny mi sprzęt i tam wziąłem tylko jeden aparat cyfrowy. Natomiast analoga zabrałem na fotograficzny plener, wyjazd stricte fotograficzny, byłem sam na ostatnim zjeździe Hasydów w Leżajsku. I tam fotografowałem równolegle. Na analogu miałem założoną 200, 70:200, a na cyfrze miałem założoną 24:70. Dlatego, że na analogu skupiłem się na twarzach, na portretach, a na cyfrze na sytuacjach.
I w sumie to połączenie zdało w pełni egzamin. Była trochę konsternacja, ponieważ część osób chciała obejrzeć na podglądzie zdjęcia z analogu. I tutaj niestety rozkładałem ręce i oni też. Fotografowanie ludzi powoduje, że jest jakaś interakcja między mną a tymi ludźmi. Zresztą często z nimi rozmawiam, zanim zacznę ich fotografować. Staram się podziękować, uśmiechnąć, przynajmniej jeżeli wcześniej nie rozmawiam oczywiście i nie zgodzą się na jakąś sesję. Fotografuję krajobraz z tego względu, że mieszkam w ciekawym miejscu. Mam 1,5 godziny w głębokie Bieszczady, piękne góry, uważam, że jedne z piękniejszych w Polsce. Często wyjeżdżamy, czy z kolegą, czy sam wyjeżdżam na wschody słońca w Bieszczady. I jest to oprócz samego fotografowania, samej przyjemności z fotografowania, jest to też są to też ciekawe chwile przeżywane tam na szczycie, kiedy się czeka na ten wschód słońca, kiedy mgły się podnoszą czy opadają, kiedy można zobaczyć jakieś zwierzęta w oddali, w tle, usłyszeć jesienią często rykowisko można słyszeć. Więc są to te dodatkowe doznania oprócz fotografii. Zrealizowałem 3 duże projekty, większe, duże dla mnie. 2 z nich zakończyły się wydaniem albumów. Część zdjęć jeszcze w 3 umieściłem, ale już nie przeze mnie wydanym. Pierwszy projekt, jaki zrealizowałem, to zdjęcia naszego terenu. To jest album Ziemia Brzozowska z lotu ptaka. Realizowałem zdjęcia ponad 2 lata. Kilkadziesiąt godzin lotów zrobiliśmy. Mam kolegę, który ma samolot, lekki samolot. Wypinaliśmy prawe drzwi i miałem swobodę operowania aparatem w powietrzu. Na różnych wysokościach, od 150 do ponad 2000 metrów. Teraz realizuję, mam nadzieję, że też się uda wydać album. Nieco większy zakres jest, obejmuje Solinę, okolice Soliny. Tam też już mam parę tysięcy zdjęć. Też planuję w 4 porach roku. Nie mam jeszcze zimy. Drugim moim projektem był projekt Brzozów i okolice dawniej i dziś. Połączyłem kolażami zdjęcia stare sprzed 100 lat z moimi. W moje zdjęcia współczesne wmontowałem zdjęcia sprzed kilkudziesięciu, sprzed 100 lat. Szukałem zdjęć sprzed II wojny światowej, a najlepiej jak były to zdjęcia z początku ubiegłego wieku. Stare zdjęcia zostały mi użyczone przez część tych zdjęć oczywiście, nie wszystkie. Zostały mi użyczone zdjęcia przez znajomych, którzy się dowiadywali, że realizuję taki projekt. Najwięcej zdjęć dostałem od pani kościelnej, spadkobierczyni ojca jej męża i jej męża z Brzozowa. Był to najstarszy brzozowski zapamiętany fotograf. Były to zdjęcia na jeszcze kliszach szklanych. Niektóre były popękane, musiałem trochę popracować, później skanowałem je. Skany wyszły dosyć dobrze, w dużej rozdzielczości. Później musiałem się pobawić, bo tak jak wspominałem, no większa część tych płyt była uszkodzona. Jednego projektu nie skończyłem. Zacząłem, jest kilka tysięcy zdjęć, bądź ponad 1,5, prawie 2000 zdjęć. Rozpocząłem fotografowanie kapliczek przydrożnych. Tylko w związku z tym, że kapliczki starałem się robić w ciekawym świetle, w ciekawych porach roku też. Projekt się na tyle wydłużył, że skończyło mi się finansowanie i niestety nie został zakończony albumem. To, że podjąłem takie tematy akurat lokalne, głównie wynikło z tego, że mogłem otrzymać dofinansowanie do wydania albumów poprzez lokalną grupę działania z Urzędu Marszałkowskiego. Pisałem projekty, projekty zostały zatwierdzone i te projekty dostały dofinansowanie. W tej chwili przygotowuję jeszcze 2 projekty. Jeden to, tak jak wspominałem, Solina i okolice w 4 porach roku i drugi troszkę skopiowany z tego mojego pierwotnego z Brzozowa dawniej i dziś, Krosno dawniej i dziś i tutaj też jest dosyć zaawansowany ten projekt w realizacji.